Wyobraźcie sobie piłkarza, który jako nastolatek traci ojca i matkę. Zostaje sierotą, a jego jedyną rodziną od tej pory jest Milan. Przez następne 20 lat Franco Baresi nigdy nie zmieni barw tego klubu, zostanie z nim nawet w drugiej lidze, a potem wygra 3 Puchary Europy i stanie się mentorem dla legend jak Paolo Maldini. O tym, jak wielki był włoski obrońca, pokazuje ta scena z Diego Maradoną, który kiedyś założył jego koszulkę i paradował w niej na stadionie w Neapolu. Najlepszy zawodnik tamtej epoki, żadnego defensora nie cenił tak bardzo. W tym odcinku opowiem wam, jak Baresi zagrał w finale Mundialu w 1994 roku, zaledwie 25 dni po operacji kolana i schował do kieszeni genialnego Romario. Będzie też o tym, jak krok po kroku stawał się liderem najlepszej drużyny świata i jak to się stało, że on i jego brat Beppe przez lata grali po dwóch stronach barykady. Obaj zresztą jako kapitanowie. Zapraszam was na opowieść o tej fascynującej postaci, którą zwłaszcza teraz w trakcie Mistrzostw Świata warto poznać lepiej. A skoro mamy mundial, to gorąco zapraszam was do wspólnego typowania w aplikacji Scorebusters. Z kodem Grabowski możecie dołączyć do mojej prywatnej ligi, gdzie też zamierzam trochę się pobawić. Scorebusters to aplikacja całkowicie darmowa, oparta na społeczności, gdzie możecie robić rankingi ze znajomymi i po prostu fajnie rywalizować. Aplikację możecie pobrać poprzez link w opisie albo poprzez kod QR. Chcesz mieć auto 4 razy rzadziej? Sprawdź bestsellerowy produkt Płynne Szkło polskiej marki Ceramiker, partnera mojego kanału. Dzięki rewolucyjnej powłoce zamaskujesz mikrozarysowania, przyciemnisz lakier, a twoje auto będzie brudziło się dużo wolniej. A to wszystko w kilka minut. W turbopromocji przy zakupie 2 sztuk trzecią otrzymasz gratis, a z kodem GRABEK10 masz dodatkowe 10% rabatu. Sprawdź na ceramiker.pl. Travagliato to niepozorna miejscowość w prowincji Brescia, w sercu Lombardii. Z języka włoskiego ta nazwa znaczy dosłownie zapracowany albo udręczony i coś w tym jest, bo to region rolniczy, bez większych ambicji ani historii. Oczywiście poza faktem, że urodził się tam Franco Baresi, jeden z najbardziej genialnych obrońców w historii futbolu. Rodzina Baresich mieszkała w skromnym gospodarstwie rolnym razem z 5 innymi rodzinami. Ich mieszkanie znajdowało się przy oborze. Rankiem chłopiec doił krowy i wyprowadzał je na pastwisko. Telewizora oczywiście nie było, był za to stary radioodbiornik, przy którym cała rodzina zbierała się wieczorami, żeby słuchać relacji z meczów. To był koniec lat 60., czyli dekada, w której Milan i Inter razem dotarły do 5 finałów Pucharu Europy. Bracia Franco i Beppe słuchali oraz marzyli, nie wiedząc jeszcze, że te dwa kluby zdecydują o całym ich życiu. W tamtym czasie piłkę mieli jedną, ciężką, skórzaną, tradycyjnej roboty. Często grali boso, żeby nie niszczyć butów. Kiedy piłka się ścierała, Franco zbierał skórki z wędzonej słoniny i pastował nią futbolówkę, żeby starczyła dłużej. Tego nawyku nauczył się za młodu i towarzyszył mu on przez wiele następnych lat. Już wtedy dbał o piłkę tak, jak przez całą późniejszą karierę. W pewnym momencie jego życie zmienił miejscowy ksiądz, który założył przy parafii klub piłkarski Unione Sportiva Oratorio. Wkrótce zaczęli przyjeżdżać tam różni skauci z Mediolanu. Bardzo szybko niejaki Giovanni Lorini powędrował do Milanu i zadebiutował w Serie A. Następny w kolejce był Beppe, brat Franco, ale trafił do Interu. Dla młodszego brata był to drogowskaz. Nikt wtedy nie przypuszczał, że obaj zagrają kiedyś przeciwko sobie w barwach 2 zespołów z Mediolanu i to jako kapitanowie tych drużyn. Po latach ich uścisk dłoni oraz wymiana proporczyków przed derbami staną się ikoną mediolańskich derbów. Co ciekawe, początkowo Franco zawsze miał ksywkę Baresi 2. Inter tak naprawdę nigdy nie dał szansy Franco. Ten sam scout, który polecił Beppe, obiecał chłopakowi, że jemu też załatwi testy. Potem jednak zmarł. Klub miał innych graczy do oglądania. Temat nigdy nie wrócił, choć niektóre źródła podają, że oficjalnym powodem była drobna budowa chłopca. Schemat, który w piłce pojawia się wielokrotnie. Ktoś po prostu uznał, że słaby fizycznie chłopak wkrótce przepadnie i docelowo nie da sobie rady w Serie A. Franco powędrował więc do Milanu, choć tam też nie miał łatwo. Oblał pierwszy próbny mecz. Nie wypadł tam dobrze, więc ksiądz i ludzie z Unione Sportiva Oratorio wyprosili, by dać mu szansę w jeszcze jednym spotkaniu. Już na boiskach Milanello, słynnego ośrodka Milanu. Baresi poczuł się tam jak u siebie, krajobraz przypominał mu rodzinne strony. Włoch zagrał wreszcie spokojnie i pewnie. Milan dalej go obserwował, a po kilku kolejnych próbach powiedział tak. Miał wtedy 14 lat, 3 lata wcześniej pożegnał matkę, a wkrótce również ojca. Kiedy Franco zamieszkał w Milanello na stałe, obaj z Beppe byli już sierotami, klub stał się ich rodziną. Dosłownie, nie tylko metaforycznie. Fakt, że w tak młodym wieku zostaliśmy sierotami, obudził w nas pokłady niesamowitej determinacji. Nie mieliśmy nic, piłka była wszystkim. Byłem nieśmiały. Gdy miałem 14 lat i spotykałem wielkie gwiazdy Milanu, wydawały mi się one z innej planety. Nie chowałem się, ale czasem starałem się chodzić innymi drogami. Wydawało mi się, że jestem za mały na to miejsce.
opowiadał po latach Baresi. Masażysta Paolo Mariconti szybko przyczepił mu ksywkę Piscinin, czyli w mediolańskim dialekcie po prostu maluch. Baresi nie przepadał za tym przezwiskiem, ale zwykle milczał. Był na etapie zbierania doświadczenia. To były jego absolutne początki. Nils Lidholm w Milanie miał oko do ludzi. Szwed był wielkim piłkarzem Rossoneri w latach 50. Wrócił do klubu jako trener i patrzył na młodego Baresiego z coraz większym zainteresowaniem. Już jako 18-latek miał mentalność weterana, powiedział kiedyś o nim. To był komplement rzadko wypowiadany przez ludzi z takim nazwiskiem. Był 23 kwietnia 1978 roku, wyjazdowy mecz z Hellas Verona. Mauricio Turone był zawieszony, Lidholm potrzebował kogoś do składu i wybrał 17-letniego chłopaka, który wychował się przy oborze, z dala od zgiełku Mediolanu. Baresi wszedł na boisko w koszulce z numerem 6 i zagrał tak, jakby robił to od lat, spokojnie, bez nerwów, czytając grę 2 kroki przed przeciwnikiem. Milan wygrał tamtego dnia 2-1. Po sezonie Lidholm sprzedał podstawowego obrońcę Turone i nie szukał zastępstwa. Zastępstwo już miał. W sezonie 78-79 Franco Baresi grał każdy mecz. Nie jako rezerwowy i nie jako eksperyment, ale jako pierwszoplanowy libero drużyny, która tamtego sezonu sięgnęła po Scudetto. To był 10. tytuł mistrzowski w historii Milanu, honorowany złotą gwiazdką na koszulce. W szatni grał jeszcze Gianni Rivera, legenda klubu, laureat Złotej Piłki z 1969 roku i człowiek właśnie kończący karierę. To on przekonał działaczy, żeby włączyć Baresiego do puli premii za mistrzostwo. Ten chłopak zajdzie daleko, powiedział Rivera. Ale potem przyszedł 1980 rok i wszystko runęło. Toto Nero, skandal z ustawianiem meczów, wstrząsnął włoskim futbolem. Kilku właścicieli i piłkarzy przyłapano na manipulacjach. Milan był wśród winnych. Prezydent Felice Colombo dostał dożywotni zakaz działalności w piłce, a klub zdegradowano do Serie B. Nie za wyniki na boisku, lecz za to, co działo się poza nim. Jak można się domyślić, większość wartościowych graczy uciekła i zmieniła barwy. Ale Baresi został. Oczywiście nie było w tym spektakularnego gestu ani publicznego oświadczenia. Po prostu został, bo wydawało mu się to normalne. Klub lata wcześniej wziął go do siebie jako sierotę, dał mu dach nad głową i rodzinę, której nie miał. Teraz tymczasem to klub potrzebował jego. Rachunek był prosty. Serie B ostatecznie okazała się krótkim epizodem. Milan wrócił po roku jako mistrz drugiej ligi, ale radość szybko przygasła. Sezon 81-82 w Serie A zaczął się fatalnie. Drużyna grała bez wyrazu. Po 7 meczach miała na koncie 1 gola. W dodatku Franco zaczął narzekać na stan zdrowia. Doskwierał mu ból w podbrzuszu. Lekarze myśleli, że to przepuklina. Przez kilka tygodni Baresi trenował z dyskomfortem. Gryzł zęby i milczał, bo tak go wychowano. Potem pewnego ranka obudził się i nie mógł wstać. Nie mógł chodzić. Trafił na wózek inwalidzki. Przez jakiś czas pytanie, czy w ogóle zagra w piłkę, zeszło na drugi plan wobec kwestii, czy będzie mógł normalnie chodzić. Badania wykryły zakażenie krwi. Diagnoza była poważna, ale przynajmniej konkretna. Antybiotyki zadziałały i po kilku tygodniach Baresi wrócił do zdrowia. Niestety w tym czasie drużyna dalej dołowała. Milan rozleciał się zupełnie. W ostatnim meczu sezonu przegrywali 0-2 z Czeseną i potrzebowali zwycięstwa, żeby się utrzymać. Jakiś cudem odwrócili wynik na 3-2. Niestety w innych spotkaniach też zmieniły się rezultaty. Milan był zależny od innych i ostatecznie spadł po raz drugi. Tym razem na własne życzenie. Wiedział, że przegrał na boisku. Mimo to latem 1982 roku selekcjoner Enzo Berzot zabrał Baresiego na mundial do Hiszpanii. Nie zagrał ani minuty, siedział na ławce, patrzył jak Gaetano Scirea, libero z Juventusu, bardziej ofensywny, bardziej doświadczony, prowadzi obronę Azzurich przez cały turniej. Młody Baresi oglądał też jak Paulo Rossi strzela hat-tricka Brazylii, jak Włosi rozbijają RFN w finale na Santiago Bernabeu, jak Dino Zoff unosi Puchar Świata. I może nie zagrał ani minuty, to medal wylądował na jego szyi, złoty mistrzowski ciężki. Następnie Baresi wsiadł do samolotu powrotnego jako mistrz świata. Poleciał przygotowywać się do życia w drugiej lidze. Można tylko wyobrazić sobie jego dysonans. Przez chwilę był wśród najlepszych, a za moment miał wylądować na marginesie i znowu nie szukał innych opcji. Grał dalej w Milanie, bo tak podpowiadało mu serce. Kilka tygodni później, mając 22 lata, dostał opaskę kapitańską. Od tej pory był liderem Rossoneri. W tamtym czasie oczywiście nie narzekał na oferty. Juventus złożył mu propozycję, ale Baresi odmówił bez długiego namysłu. Potem pojawiły się też Sampdoria i Inter. Też transfer nie wchodził w grę. Był milanistą, przyszedł do tego klubu jako chłopiec i to tu stawał się mężczyzną. Nie miał zamiaru zdradzać swoich barw za żadne pieniądze. Zamiast tego znowu wziął się do pracy. Tydzień po tygodniu zasuwał na to, by Milan wrócił do elity.
Oczywiście znowu się udało. Baresi miał wtedy 23 lata. Grał 5. sezon w profesjonalnej piłce, z czego 2 przypadły na Serię B. Milan nie wiedział jeszcze, że właśnie zaczyna się najpiękniejszy rozdział w historii tego klubu. Silvio Berlusconi kupił AC Milan w 1986 roku za bezcen. Klub był zadłużony, poprzedni prezydent uciekł za granicę, podejrzano o defraudację. Drużyna wegetowała w środku tabeli pod wodzą zrezygnowanego Lidholma. Berlusconi zapłacił, a potem wszedł do szatni w Milanello. Powiedział zawodnikom, że zamierza zrobić z Milanu najlepszą drużynę świata. W szatni rozległ się cichy śmiech. Lekka konsternacja, która pojawia się wtedy, gdy ktoś mówi coś zbyt dużego, żeby w ogóle w to uwierzyć. Baresi w tamtym momencie milczał, patrzył na nowego prezydenta i czekał, co z tego wyniknie. Jak się później okazało, wynikło bardzo dużo. Berlusconi od razu kazał pomalować ściany Milanello, położył czerwone dywany, wyremontował szatnię i siłownię, zasadził klomby przed budynkiem. Potem powiedział ludziom następujące zdanie: piękno rodzi piękno, a Milan musi być piękny w każdym calu. Berlusconi jak na tamte lata był wizjonerem, nie budował tylko klubu, ale markę i całą kulturę wokół. Chciał, żeby Milan wyglądał jak klub, który wygrywa, zanim jeszcze zaczął wygrywać. A potem sprowadził Arrigo Sacchiego. O Sacchim macie oczywiście wielki odcinek na moim kanale, trwa 70 minut i jest w sumie historią Milanu w pigułce. Dlatego warto czasem pogrzebać w starych odcinkach, bo praktycznie wszystkie z nich są ponadczasowe i można wrócić do nich w każdej chwili. Sacchi przed erą Berlusconiego był w piłce nikim, trenerem Parmy z Serie B, bez żadnych osiągnięć na najwyższym poziomie, bez nazwiska i bez historii. Kiedy jego nominacja wyciekła do prasy, mediolańskie gazety potraktowały ją jako żart. Legendy włoskiego futbolu kręciły głowami. Sacchi przyszedł z ideą, która we Włoszech brzmiała jak herezja. Nie chciał typowej włoskiej obrony. Chciał atakować i presować. Był szalony w swoich pomysłach, ale nie zamierzał robić kroku wstecz. Baresi opisywał to tak. Sacchi narzucał ci radość pressingu, radość odbierania piłki rywalowi. Te rzeczy miały nas podnosić na duchu. Nauczył nas czerpać z tego radość, opowiadał włoski obrońca. Ale oczywiście na początku było inaczej. Baresi miał już wyrobione nawyki. Własny styl, własne rozumienie roli libero. Sacchi tymczasem chciał go z tego wyprowadzić, ustawić w linii z pozostałymi obrońcami, równo jak żołnierze w szyku. Kapitan na początku opierał się. Przez pierwsze tygodnie obsesyjnie obserwował na treningach Gianluca Signorego, libero Parmy, który przyjechał z Sacchim jako wzorzec nowego stylu. Baresi patrzył i myślał: to nie jest moja gra. Ale z czasem oczywiście zaczął się adaptować. Sacchi tłumaczył nie przez komendy, lecz przez powtórzenia. Setki powtórzeń, trening za treningiem, ten sam ruch, ta sama odległość między zawodnikami, ten sam moment wyjścia do pressingu. Obronę w tamtym czasie ćwiczono bez napastników. Było tam tylko 4 obrońców i trener z gwizdkiem, korygujący każde wyjście o pół metra za wcześnie lub za późno. Sacchi nauczył ich poruszania się jak maszyny. Robili to po czasie instynktownie. Czuli siebie nawzajem. Byli jednym organizmem. Obok Baresiego grał lewy obrońca Paolo Maldini, nastolatek, który dopiero co zadebiutował w pierwszej drużynie. Jego historię też macie na moim kanale. Dalej grali Alessandro Costa Curta, spokojny i elegancki stoper, oraz Mauro Tassotti, twardy prawy obrońca, który nie uznawał kompromisów w walce o piłkę. Ten blok był specyficzny, na pierwszy rzut oka grali tam ludzie o różnych charakterach, ale to oni przez następną dekadę stworzą coś, o czym będą pisały wszystkie podręczniki. Nie ma historii futbolu bez historii Sacchiego i jego Milanu. W tamtym czasie Milan był świetny w tyłach, ale miał też znakomity przód. Ruud Gullit przyleciał do Mediolanu latem 1987 roku, zarekordował wtedy sumę. Marco van Basten dołączył chwilę później, a potem też Frank Rijkaard. 3 złote piłki w jednej szatni, 3 osobowości tak różne, że sam fakt ich współistnienia wydawał się nieprawdopodobny. Gullit charyzmatyczny, z dreadami i poglądem na każdy temat, Van Basten zimny, precyzyjny, śmiertelny w polu karnym, a Rijkaard raczej spokojny, nie narzucający swojego stylu. Baresi w tym gwiazdozbiorze był szefem, przychodził pierwszy na trening i wychodził ostatni. Kiedy Sacchi kazał powtarzać to samo ćwiczenie po raz 50, Baresi wykonywał je z taką samą koncentracją, jak za pierwszym razem. Holenderscy gwiazdorzy często mamrotali pod nosem, lubili wyeksponować swoje ego. Baresi tymczasem, jeśli miał zadanie do zrobienia, to robił je na 150%. Sezon 87-88 był próbą generalną. Milan grał piłkę, jakiej Włosi nie widzieli. Szybką i pionową, z błyskawicznym doskokiem do piłki. Obronę Baresiego chwalono nawet bardziej niż atak Van Bastena. Przez cały sezon ligowy stracili tylko 14 bramek. Kiedy w ostatniej kolejce Napoli Maradony nie zdołało ich dogonić, Milan sięgnął po Scudetto po raz pierwszy od 9 lat, a to i tak
ciągle był początek. Swoją drogą to imponująco w tamtych czasach musiały wyglądać pojedynki Baresiego i Maradony. Diego był wtedy w swoim szczycie, a kiedy po latach pisał autobiografię, to sporo miejsca poświęcił piłkarzowi Milanu. Mówił, że kiedy przyjeżdżał do Włoch, wszyscy ostrzegali go przed Baresim. Wielu zawodników wręcz go straszyło. Platini żartował, że zobaczymy, co Maradona zrobi, gdy spotka Franco z Milanu. Diego oczywiście miał ogromne ego. Początkowo umniejszał Baresiemu, ale zaraz po pierwszym meczu przeciwko Milanowi na San Siro był pod ogromnym wrażeniem. Mówił, że Włoch zabierał mu piłkę z pomiędzy nóg, bez dotykania ciała. Niezwykle czysto technicznie, bez uciekania się do łokci i siły. W tamtych czasach większość obrońców po prostu polowała na nogi Maradony. Baresi był inny, bo nie był przecinakiem, a i tak potrafił zatrzymać Argentyńczyka. Po jednym z meczów Napoli-Milan w 1989 roku Maradona powiedział tak: ta koszulka należy do wielkiego zawodnika. Myślę, że Franco Baresi jest największym obrońcą. Będę pamiętał to przez całe życie. Zaraz potem publicznie założył koszulkę Baresiego na środku stadionu w Neapolu. Z kolei włoski obrońca opowiadał, że Maradona w formie był prawie nie do powstrzymania i uważał go za najlepszego przeciwnika, z jakim kiedykolwiek grał. Były to jedne z najpiękniejszych pojedynków w historii Serie A. W maju 1989 roku Milan grał w finale Pucharu Europy. Stadion Camp Nou, 97 000 kibiców. Niemal wszyscy w czerwieni i czerni, bo fanów Steały Bukareszt praktycznie nie było. Puchar Europy był na wyciągnięcie dłoni. Milan w tamtym momencie nie sięgał po to trofeum aż 20 lat. Baresi wyszedł na murawę i rozejrzał się. Przez lata słuchał o tym pucharze w starym radiu w Travagliato. Teraz stał na boisku i miał go wygrać. Gullit strzelił pierwszego, Van Basten drugiego. Potem znowu Gullit i znowu Van Basten. Steaua nie trafiła ani razu. Wynik 4-0 w finale Pucharu Europy oznaczał jedno. To była deklasacja. Baresi uniósł trofeum. Miał już 29 lat, opaski kapitańskiej nie zdejmował od 7. W tamtym samym roku był drugi w plebiscycie Złotej Piłki. Jak zawsze gracze ofensywni byli bardziej promowani. Główną nagrodę zgarnął Marco Van Basten. Już samo znalezienie się za Van Bastenem było jak wygranie. W tamtych latach był jak Messi. Jeśli kończysz za kimś takim, to czujesz się jak zwycięzca. Nigdy mi to nie ciążyło, mówił po latach Baresi. Rok później, w maju 1990 roku, Milan sięgnął po Puchar Europy po raz drugi z rzędu. To była Benfica w finale w Wiedniu, bramka Rijkaarda w 68 minucie. Obrona zamknięta na klucz przez ostatnie 20 minut. Baresi był wtedy najlepszym obrońcą na świecie i wszyscy o tym wiedzieli, choć on sam nigdy tego nie przyznał. W czerwcu tego samego roku zaczął się mundial na włoskiej ziemi i tam czekała na niego kolejna próba. Włosi podchodzili do mundialu 1990 jako gospodarze i faworyci. Selekcjoner Azeglio Vicini zbudował drużynę wokół mediolańskiego rdzenia. Baresi, Maldini, Donadoni. Uzupełnił ją też Roberto Baggio, który właśnie zaczynał rozkwitać. Kraj żył mundialem od miesięcy, to wtedy powstawały nowe stadiony. Nagrano specjalne piosenki, a w oknach wywieszano flagi. Brakowało tylko jednego tytułu i drużyny, która jak ta z 1982 roku przejdzie do historii. Kapitanem był wtedy Giuseppe Bergomi, ale Baresi też stanowił ważny filar szatni. Był wtedy na szczycie piłki. Wygrywał wielkie trofea w Europie, miał posłuch w szatni Wielkiego Milanu, dochodził do 30, a teraz miał Mistrzostwa Świata we własnym kraju. To wszystko brzmiało jak idealna sceneria na ukoronowanie kariery. Włosi zaczęli w grupie bez wielkiego animuszu, grali ostrożnie, ale oczywiście wygrywali. W ogóle nie tracili bramek. Baresi nie strzelał, nie asystował, nie robił nic, co trafia na pierwsze strony gazet, ale robił to, co zawsze. Organizował, ustawiał. Wychodził do pressingu w ułamku sekundy wcześniej niż przeciwnik się tego spodziewał. Zamykał przestrzeń, zanim ta w ogóle powstała. Linia włoskiej obrony działała jak mechanizm zegarowy. Maldini po lewej, Baresi w środku, obok niego Riccardo Ferri i Giuseppe Bergomi. Żadnych szczelin, to był po prostu mur. Potem ograli Urugwaj i Irlandię. W prasie pisano o Toto Schilacim, który strzelał jak szalony, mimo że jeszcze do niedawna grał w drugiej lidze. O Franco Baresim pisano mniej, mimo że to on był fundamentem całej tej konstrukcji. 3 lipca przyszedł mecz, który przeszedł do historii. Półfinał z Argentyną w Neapolu. Diego Maradona grał w Napoli od 5 lat i był bogiem w tym mieście. Argentyńczycy wiedzieli o tym i postanowili to wykorzystać. Przed meczem Diego publicznie zaapelował do Neapolitańczyków, żeby kibicowali Argentynie, bo Włochy od lat traktują południe kraju jako coś gorszego, jako kolonię. Był to ruch cyniczny i skuteczny zarazem. Baresi oczywiście o tym wiedział. Potem mecz był wyrównany. Schillaci strzelił dla Włochów, ale Claudio Caniggia wyrównał dla Argentyny. O wszystkim miały zdecydować rzuty karne.
Baresi podszedł do piłki jako pierwszy włoski strzelec i oczywiście trafił pewnie. Niestety zaraz potem Donadoni nie trafił. Diego Maradona wykorzystał swojego karnego z zimną krwią. Ogólnie Argentyna strzelała lepiej. Wygrała 4-3 w serii 11 i pojechała do finału. Baresi stał na środku boiska i patrzył, jak Argentyńczycy świętują. Nie płakał, nigdy nie płakał publicznie, bo uważał łzy za słabość. Uczono go tego w dzieciństwie i trzymał się tej zasady przez całą karierę. Tylko raz w późniejszych latach złamie tę regułę. Potem Włosi zagrali mecz o 3. miejsce, wygrali z Anglikami, a Schillaci zdobył złotego buta dla najlepszego strzelca turnieju. Baresi wrócił do Mediolanu z poczuciem, że zrobił wszystko co mógł i że to nie wystarczyło. Byli najlepszą defensywą turnieju, ale to ciągle było za mało. Zaraz potem Baresi wrócił do Milanu. Sacchi odszedł latem 1991 roku. W tamtym momencie wziął robotę selekcjonera Azzurich i zostawił po sobie drużynę, która wygrała 2 puchary Europy z rzędu, Scudetto i kilka innych pucharów mniejszego kalibru. Z drugiej strony zostawił też szatnię zmęczoną jego metodami, pressingiem na treningach, obsesyjnym powtarzaniem tych samych ćwiczeń, brakiem taryfy ulgowej dla kogokolwiek. To Franco Baresi był jednym z tych, którzy poszli do Berlusconiego i powiedzieli wprost: czas na zmianę. Na ławce trenerskiej pojawił się wkrótce Fabio Capello. Jako trener okazał się dokładnie taki sam jak na boisku lata wcześniej. Główne hasło było jedno: concreto, czyli konkretnie. Żadnego ryzyka z tyłu, żadnego niepotrzebnego podania w poprzek, żadnej straty w złym miejscu. Jeśli podałeś do tyłu albo w bok, to musiałeś być pewien w 100%, że ta piłka dojdzie do zawodnika. Capello nie tolerował strat z tyłu. Z przodu możesz się pomylić, ale nigdy z tyłu, opowiadał Baresi. Franco i jego nowy trener rozumieli się bez słów. Obaj byli z tej samej szkoły. Działaj, nie gadaj. Wygrywaj brzydko, jeśli trzeba, ale zawsze wygrywaj. W sezonie 91-92 wygrali Scudetto bez ani jednej porażki. Li invincibili, niepokonani. Tak okrzciły ich włoskie gazety. Baresi miał już 32 lata i właśnie wygrał Mistrzostwo Włoch w sposób, który nigdy wcześniej się nie zdarzył. Rok później powtórzył to. Milan w pewnym momencie miał 58 meczów ligowych bez porażki. Warto pamiętać, że Serie A była wtedy najlepszą ligą świata. Ściągała topowe gwiazdy, tak jak dziś robi to Premier League. Do tego doszła też Liga Mistrzów, nowa nazwa starego Pucharu Europy, z nowym formatem i nową oprawą. W 1993 roku w finale w Monachium przegrali z Marsylią, ale rok później zrehabilitowali się z nawiązką. W maju 1994 roku w Atenach czekała Barcelona. Drużyna Johanna Cruyffa, mistrza Europy sprzed 2 lat, faworyt absolutny. Baresi i Costa Curta akurat byli zawieszeni, Van Basten nie grał od miesięcy. Johan Cruyff, czyli trener Barsy, był przekonany o swojej sile i wtedy pojawił się walec z Mediolanu. Opowiadam też o tym w wielkim odcinku o Cruyffie, który wylądował niedawno na kanale. Ostatecznie to piłkarze Rossoneri unieśli Puchar Europy pod ateńskim niebem. Baresi oczywiście oglądał mecz z ławki, ale potem świętował razem ze wszystkimi. Miesiąc później wsiadł do samolotu do Stanów Zjednoczonych. Czekał na niego kolejny mundial. Tym razem był kapitanem, presja rosła. Wielkie oczekiwania jeszcze bardziej uwypukliły skalę dramatu, który nastał. Włosi lecieli do Ameryki z Sacchim na ławce, tym samym Sacchim, którego Baresi pomógł wypchnąć z Milanu 3 lata wcześniej. Teraz siedzieli w jednym samolocie, kapitan i selekcjoner, z bagażem historii między nimi i wspólnym celem przed nimi. W sporcie oczywiście takie rzeczy się zdarzają i obaj byli wystarczająco dojrzali, żeby to rozumieć. Baresi miał już 34 lata, wiedział, że to jego ostatni mundial. Powiedział to sobie wprost, bez dramatyzowania, po prostu tak to widział. Jeden ostatni raz na największej scenie, opaska na ramieniu, wielka szansa na złoto, którego nie dostał w 1990 roku. Grupa E brzmiała w tamtym momencie tak: Irlandia, Norwegia i Meksyk. Na papierze była wykonalna, w rzeczywistości jak wszystkie grupy mundialowe, pełna pułapek. W pierwszym meczu nieoczekiwanie przegrali z Irlandią, prasa momentalnie ruszyła do ataku. W drugim meczu Włosi znowu się męczyli, tym razem z Norwegią. Pamiętnym momentem była czerwona kartka dla bramkarza Gianluigi Pagliucchi, który złapał piłkę za polem karnym. Arrigo Sacchi musiał ściągnąć kogoś z pola i wybrał Roberto Baggio. Możecie tylko wyobrazić sobie ten szok. Macie w składzie zdobywcę złotej piłki i w kluczowym momencie turnieju sadzacie go na ławce. Baresi rozejrzał się zaraz potem po boisku i zacisnął szczęki. Sytuacja była trudna, ale udźwignęli to. Po golu innego Baggio o imieniu Dino wygrali 1-0. Niestety Baresi schodził do szatni z bólem w prawym kolanie, który znał już od kilku dni i starał się go ignorować. Tym razem ignorowanie nie wchodziło w grę. Diagnoza brzmiała potwornie: pęknięcie łąkotki. W normalnych okolicznościach oznacza to pauzę od 4 do 8 tygodni.
Baresi miał już 34 lata. 2 dni po meczu nie mógł wyprostować nogi. Włoski sztab medyczny działał błyskawicznie. Przeprowadzono operację, a w tamtej chwili do Stanów specjalnie przyleciała żona, syn i teść Baresiego. Rodzina siedziała z nim wieczorami i starała się, żeby zapomniał na chwilę o mundialu, ale zapomnieć się nie dało. Baresi leżał i liczył dni. Włosi grali dalej, Meksyk w grupie i oczywiście awans. Potem 1/8 finału z Nigerią. Baggio strzelił w doliczonym czasie gry, a potem w dogrywce z karnego. W ćwierćfinale grali Hiszpania, potem Baggio był kapitalny w meczu z Bułgarią. Włosi wędrowali do finału na barkach jednego człowieka, a Baresi patrzył na to z hotelowego pokoju i łudził się, że wróci. W tamtym momencie nie było harmonogramu powrotu, nie było gwarancji. Był tylko wielki kapitan, który postanowił, że jeśli drużyna dotrze do finału, to on tam będzie. Oczywiście ostatecznie zagrali w finale. Baresi dotrzymał słowa. To był 17 lipca 1994 roku. Pasadena, stadion Rose Bowl. Finał Mistrzostw Świata, Włochy kontra Brazylia. Temperatura na murawie dochodziła do 40 stopni. Brazylia miała Romario i Bebeto, czyli duet, który przez cały turniej miażdżył rywali. Romario strzelił 5 bramek w drodze do finału, Bebeto 4. Grali razem jak jeden organizm z tą specyficzną brazylijską lekkością, która sprawia, że futbol wygląda jak taniec. Sacchi nie miał wyboru, rysował skład. Baresi obok Maldini, tak jak przez całe lata w Milanie. 25 dni po operacji kolana. Niektórzy w sztabie mówili, że to szaleństwo, ale Sacchi wiedział, że nie ma alternatywy. Baresi musi grać. Romario powiedział potem dziennikarzom, że w przerwie pierwszej połowy był wściekły, bo Baresi chodził za nim krok w krok. Czytał każdy ruch, zanim ten nastąpił. Wychodził do piłki w ułamku sekundy przed nim. Człowiek po operacji kolana sprzed 3 tygodni. Grał jak za swoich najlepszych lat. Bebeto wspominał to samo. Mówił tak. Baresi wiedział, co zrobię, zanim ja sam to wiedziałem. Opowiadał Bebeto. Mecz ostatecznie był zamknięty i mocno nastawiony na fizyczność. Żadna ze stron nie potrafiła sforsować dobrze zorganizowanej defensywy rywala. Baresi wychodził do pressingu, przerywał akcję od razu, a kiedy odbierał piłkę, nie zatrzymywał jej przy nodze, lecz natychmiast ruszał do przodu swoim charakterystycznym galopem. Lubił atakować i uruchamiać kontry. Kolano w tamtym momencie trzymało, nogi trzymały, głowa też trzymała. Mecz oczywiście trwała na zegarze, ciągle było 0-0. Upał niszczył zawodników. Po dogrywce przyszedł czas na rzuty karne. Baresi podniósł rękę jako pierwszy. Nie czekał, aż ktoś go wytypuje. Sam się zgłosił. To kapitan bierze odpowiedzialność. Zaraz potem podszedł do piłki. W bramce stał Claudio Taffarel. Olbrzymi w tym momencie jak mur. Baresi zdecydował, że uderzy w lewą stronę. Zrobił 3 kroki rozbiegu i w ostatniej chwili zmienił zdanie. Piłka fatalnie poszła górą, wysoko nad poprzeczką, w gorące kalifornijskie powietrze. Potem nie trafił jeszcze Massaro, a na koniec oczywiście Roberto Baggio przestrzelił tak potwornie, że do dziś jest to najsłynniejsze pudło świata. Zdjęcia z tamtego wieczoru są wszędzie. Baggio z opuszczoną głową, koszulka wciśnięta w spodenki, oczy niezwykle mokre. Baresi gdzieś z boku, mniej fotografowany, ale równie rozbity. Dziennikarze głównie pisali o Baggio, o jego spudłowanym karnym, o jego turnieju, o jego potwornym bólu. Baresi w tych relacjach był postacią drugoplanową. Nikt nie zwracał uwagi na to, że gość przed chwilą leżał w szpitalu. Rozegrał 120 minut w finale. Sam Baresi skomentował swój karny krótko. Myślałem, że trafię, ale w takim momencie bramka wydaje się mała jak szparka, a bramkarz wielki jak ściana. Zmieniłem zdanie w ostatniej chwili, a kiedy zmieniasz zdanie, zwykle nie trafiasz, opowiadał Baresi. Potem dodał, że Brazylia po prostu zasługiwała bardziej i że pewnie tak miało być. Nie płakał publicznie. Łzy oczywiście przyszły, ale zatrzymał je tak, by nikt nie widział. Jedyny raz, gdy naprawdę nie wytrzymał, to moment, kiedy siedział w szatni po wszystkim, z medalem za 2. miejsce w dłoni. Był w tamtym momencie 6. zawodnikiem w historii, który zdobył złoty, srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata. Potem zagrał jeszcze 1 mecz w reprezentacji we wrześniu 1994 roku w eliminacjach do Euro przeciwko Słowenii. Potem nigdy już więcej nie grał w niebieskiej koszulce. Następnie wrócił do Mediolanu. Zostały mu jeszcze 3 sezony w Milanie i 1 niedokończone rozliczenie z własną karierą. 3 ostatnie sezony Baresiego w Milanie były jak wygasanie ognia, jak gwałtowne, lecz stopniowe, z przebłyskami dawniej siły, pośrodku długich tygodni kontuzji i fizjoterapii. Ciało mówiło to, czego głowa nie chciała słyszeć. Zagrał jeszcze w finale Ligi Mistrzów w 1995 roku, ale tam wygrały dzieciaki Louisa van Hala, czyli Ajax, po golu Patryka Kluiverta. 19 stycznia 1997 roku rozegrał 700. mecz w barwach Milanu. Niestety nikt nie zrobił z tego wielkiego święta
bo cały sezon był zbyt szary na celebrację. Ale ta liczba mówiła samo za siebie. Ponad 700 meczów w jednym klubie przez 20 lat. Do tego 2 ciężkie sezony w Serie B, 3 Puchary Europy. Grał u Lidholma, u Sakiego i Capello. Jego historia to mundialowe złoto, ale też karny w Pasadenie. Kilka miesięcy później ogłosił, że kończy karierę. 28 października 1997 roku San Siro wypełniło się po brzegi na meczu pożegnalnym. To był mecz Milan kontra reszta świata, zestaw byłych kolegów i rywali, którzy przyjechali oddać hołd kapitanowi. Baresi wybiegł na murawę w czerwono-czarnej koszulce z numerem 6 i obiegł boisko w rundzie honorowej. Silvio Berlusconi wręczył mu replikę złotej piłki, tej, której Baresi nigdy nie wygrał, choć zdaniem wielu powinien był wygrać przynajmniej raz. Wręczam ci ten puchar, żebyś mógł wypełnić jedyną lukę w gablocie pełnej trofeów, powiedział mu prezydent. Był to gest teatralny, typowy dla Berlusconiego, ale coś w nim było trafnego. Baresi w całej karierze dostał mniej indywidualnych nagród niż zasługiwał, bo bronił w czasach, gdy obrońcy byli niewidzialni. Kilka tygodni wcześniej klub ogłosił, że koszulka z numerem 6 nie wróci do gry nigdy. To była pierwsza taka decyzja w historii Milanu. Potem zrobił to samo z trójką Maldiniego, ale Baresi był pierwszy i to mówi wszystko o hierarchii legend w tym klubie. Wielki reżyser Werner Herzog powiedział kiedyś na festiwalu filmowym w Penabili, że nigdy nie widział zawodnika rozumiejącego przestrzeń tak jak Baresi, że to on widział grę lepiej niż ktokolwiek z jakiegokolwiek kraju, z jakiejkolwiek epoki. Herzog porównał go do siebie samego przed kamerą. Obaj wychowali się na farmie, z horyzontem rozciągniętym przed oczyma. Obaj nauczyli się czytać przestrzeń, zanim nauczyli się czytać cokolwiek innego. To jest komplement, którego żaden statystyk nie zmierzy. Po zakończeniu kariery Baresi próbował kilku rzeczy i żadna nie chwyciła do końca. W 2002 roku przez 2 miesiące był dyrektorem sportowym Fulham, ale ostatecznie to nie był jego świat. Następnie Milan zatrudnił go jako trenera drużyny do lat 19. Pracował tam 4 lata z młodymi piłkarzami, przekazując im to, czego sam nauczył się od Lidholma, Sakiego i Capello. Czytania przestrzeni, pozycjonowania, defensywnej inteligencji. Od kilku lat jest honorowym wiceprezesem Milanu. Podróżuje po świecie jako ambasador klubu, promuje klub na wszystkich kontynentach, pojawia się w akademiach piłkarskich na bankietach, przy pucharach i na konferencjach. Na każdym zdjęciu wygląda dokładnie tak samo jak na tych z 1989 roku. Spokojny, lekko zdystansowany, tak jakby obserwował całe to zamieszanie z pewnej odległości. Kiedy w 1999 roku kibice Milanu głosowali w plebiscycie na piłkarza stulecia, wybrali Baresiego. Nie Maldiniego, nie Riverę i nie nikogo innego. Maldini w tamtym czasie wciąż grał i wciąż był jednym z najlepszych obrońców świata. Baresi zakończył karierę 2 lata wcześniej. To głosowanie potwierdziło coś ważnego, że kibice potrafią rozróżnić wielkość mierzoną trofeami i statystykami, a czymś trudniej uchwytnym. Baresi przez 20 lat był z Milanem w sposób, który wykraczał poza boisko. Zostawał w najtrudniejszych momentach. Prowadził w najbardziej potrzebnych chwilach. Milczał, gdy inni gadali i mówił, gdy inni milczeli. To jest historia o chłopcu, który trafił do wielkiego klubu jako sierota i tak naprawdę został w nim na pół wieku, który przegrywał i wracał, spadał i wchodził z powrotem, milczał i prowadził klub jednocześnie. Kiedy ludzie pytają, co w życiu jest najważniejsze, on zawsze odpowiada, że chodzi o to, by zostawić po sobie dobry przykład. Ten młody Strawaliato zajdzie daleko, powiedział kiedyś Rivera. Sam na pewno nie wyobrażał sobie, że zajdzie aż tak daleko. To była fenomenalna kariera, choć jeszcze w czasach, kiedy dostęp do informacji był znikomy, tym bardziej warto takie historie przypominać. I tutaj postawię kropkę, ale oczywiście odsyłam Was do innych materiałów na moim kanale. Przypominam, że żeby być na bieżąco, to najlepiej wcisnąć opcję subskrybuj. Dzięki za wszelkie zaangażowanie, które pomaga budować ten kanał. Do następnego.